Udałem się pewnego razu na biwak z moim kumplem. Było to mniej więcej za czasów drugiej kadencji najlepszego z prezydentów. Jako cel naszej podróży wybraliśmy sobie lasy na Florydzie. Wygwizdowo totalne, ale czego oczekiwaliśmy? W tej dziczy zachcieliśmy sprawdzić, co tam słychać w cywilizacji. Mój ziomofoliarz oczywiście co pierwsze zrobił, to znalazł durny artykuł. Kontranaukowy, antyrozumowy. A to, o czym on mówił, sprawiło, że nie mogłem powstrzymać się od śmiechu. A mogłem wziąć to poważniej. Ale gdybyście zobaczyli, jak się zaczynał, też byście się śmiali. A zaczynało się tym, że strasznie coś śmierdziało. Artykuł wspominał, że w tutejszych lasach panuje niewytłumaczalny smród. Smród był ten tak potężny, że współczesna nauka może to zjawisko przypisać tylko jednej rzeczy, a bliżej bestii. Słysząc coś takiego, nie było możliwości, bym mógł to słuchać dalej. Wyłączyłem się z dyskusji, myśląc o czymkolwiek innym. Ale chyba temu dziwakowi to nie zrobiło różnicy, bo zaczął gadać sam do siebie. Humanus Monkeius. Incydent z bezpiecznikami. Te słowa wyłapałem. Dla mnie to był wtedy zupełne brednie. Naukowcy podsumowali stwierdzeniem, że smród jest tak potężny, to monstrum powinno być proporcjonalnie do niego wielkie. W tym momencie nie wytrzymałem. Poważnie. Miałem łzy w oczach od śmiechu. Powiedziałem mu, że jedyne co zyska z czytania tego, to śmierć jego ostatnich szarych komórek. Minęło trochę czasu. Z niewiadomego na tamten moment mi powodu obudziłem się w środku nocy. Zauważyłem, że wejście do namiotu jest wciąż otwarte, a mojego kolegi dalej nie było. Wtedy właśnie zrozumiałem, co tak naprawdę obudziło mnie ze snu. Niewyobrażalny smród, którego nie sposób opisać żadnymi ludzkimi słowami. Wbrew własnemu instynktowi samozachowawczemu postanowiłem zrobić obchód i odszukać mojego kolegę. Wtedy właśnie zdało mi się, że go zobaczyłem. Stał pośrodku epicentrum smrodu. Zastygły, niby postać z marmuru. Smród zdawał się go w ogóle nie przejmować. Zdawało się wręcz, że wydziela się on z wnętrza jego zepsutej duszy. Był zupełnie jak myśliwy, nasłuchujący swojej ofiary. Wtedy gdzieś w oddali przeleciał puchacz. Jak na wystrzał salwy artylerii, postać wyrwała się, przyśniając otaczającą ją rzeczywistość. Wtedy zrozumiałem. Toż to był człowiek małpa, najgorszy przypadek hieny cmentarnej. Odpierdol się! Wydarłem japę. Przerażony do granic możliwości zacząłem uciekać przed siebie, byleby jak najdalej od tego monstrum. Wydawało mi się, że byłem szybki, nawet najszybszy z całej szkoły. Ale człowiek małpa był wyraźnie jeszcze bardziej szybki. Krok na 3 metry, skok na 10. Człowiek małpa, ten pojebaniec, był już o krok za mną. Miałem w głowie tylko jeden plan. Biegać w nieskończoność do momentu, aż być może ten ciemiężyciel umrze ze starości. Gdy lecieliśmy już tak kilka kilometrów, co zajęło nam kilkaset sekund, zacząłem się pocić, co najwyraźniej jeszcze bardziej rozcieczyło nieboskie stworzenie. Nagle, ledwie zamachnął się swoim łapskiem i mimo mojej natychmiastowej reakcji urwał moje ucho, jakby urwał gałązkę z drzewa. Człowiekus małpus natychmiast po tej akcji udał się w kierunku swojej dziupli, gdzie najwyraźniej chował wszystkie swoje łupy oraz niewątpliwie ofiary w niewiadomym celu, prawdopodobnie późniejszej konsumpcji. To dało mi zaledwie wystarczającą ilość czasu, by mimo niezwykłej przewagi człowieka małpy w biegu długodystansowym dobiec do namiotu, gdzie leżała moja jedyna i zarazem ostatnia nadzieja. Gdy tylko dobiegłem do namiotu, człowiek małpa w swojej furii rozpędził się do takiej prędkości, że jak wypierdoli z całej potęgi, to aż zagruchotało. Ja korzystając z okazji natychmiast zamknąłem suwak, jeszcze mocniej przybiłem śledzia do ziemi za pomocą zależnego przeze mnie w międzyczasie banana. Uciekając w stronę cywilizacji, słyszałem tylko jak człowiek małpa wył i prychał. Niestety, zostawiłem w namiocie 2 monsterki i nadjedzonego batona, więc wiedziałem, że skurwiel z głodu na pewno nie umrze. Odchodząc z miejsca biwaku, zostawiłem za sobą pewną historię. Pewien rozdział mojego życia, który zakończył moje beztroskie, młodzieńcze życie. Moje ucho od tamtego czasu nie odrosło, choć wiem, że to prawdopodobnie tylko kwestia czasu. Byłem niejednokrotnie przesłuchiwany w sprawie zaginięcia mojego kolegi, ale nie byłem w stanie nijak pomóc, bo wiedziałem, że nawet i policja jest bezradna wobec tego skurwysyna. 2 rzeczy były jednak dla mnie pewne. Mój kolega nie przeżył spotkania z człowiekiem małpą, bo był tylko istotą śmiertelną. Wiedziałem również, że nie był jedyną ofiarą tego mąciciela. Były ich dziesiątki, jak nie 20. Od tamtego czasu wiele się nauczyłem. Prysznic biorę co 4 godziny, a każdy kran zaliczam dodatkowym myciem pach.
Gdy człowiek małpa zapamięta twój smród, pamiętać go będzie na wieki. Chciałbym móc powiedzieć, że człowiek małpa siedzi w namiocie już ósmy rok, ale jednak, mimo to wszystko, ostatnimi czasy znów czuję ten zbliżający się smród. Czuję, jak on się zbliża.